Dzień dobry, Petros Psylos. Drodzy Państwo, bohaterowie genu innowacyjności opanowali wręcz do perfekcji tworzenie niebanalnych projektów. Pomagają im w tym fundusze europejskie. Dziś spotkam się z młodymi wynalazcami, którzy są autorami niebywałych konstrukcji dla naszych pupili. Chodzi mianowicie o wózki inwalidzkie oraz protezy dla naszych psów. Oczywiście to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Drugi projekt prezentowany w naszym programie to gratka dla fanów kinematografii. Filmy są z nami od ponad 120 lat i wydaje się, że mimo rozwoju techniki ta branża nie ma nic nowego do zaproponowania. Nic bardziej mylnego. Program zaczynamy od spotkania z Konradem Ziają z firmy Cinematic VR. Ten wielbiciel kina, znawca produkcji telewizyjnej, a prywatnie fan nowych technologii, postanowił poszerzyć swoje horyzonty o realizację filmów tworzonych w technice 360 stopni. To filmy, które nie są zamknięte w sztywnych ramach kadrów. Z pomocą funduszy europejskich rozwija firmę, która tworzy produkcje dla światowych marek. Pracuje dla takich organizacji jak Amnesty International, a po godzinach współpracuje z wybitnym operatorem Sławomirem Idziakiem. Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, kiedy nagrywa mnie kamera 360. Jak wpadliście na pomysł, żeby wykorzystywać takie kamery? Jesteśmy z bratem założycielami firmy i razem jesteśmy graczami. Razem gdzieś nas interesuje storytelling, zwłaszcza ten interaktywny, gdzie już jesteśmy pomiędzy filmem a grą komputerową, gdzieś te interaktywne formy opowiadania historii. I stąd wziął się pomysł na wirtualną rzeczywistość, na VR, na 360 najpierw, a później dopiero na wykorzystanie tego biznesowo. Dzięki wirtualnej rzeczywistości, czyli takim specjalnym goglom, które zakładamy i przenosimy się do wirtualnego, wykreowanego świata, możemy opowiadać historię, wzbudzać bardzo silne emocje u widza, bo ta technologia bardzo silnie oddziaływuje na wzrok, na słuch. Na czym to polega w praktyce? Zakładam okulary albo uruchamiam specjalną aplikację i co widzę? Co ta kamera robi, że obraz tej kamery jest lepszy na przykład niż obraz ze zwykłej kamery? Obraz z tej kamery jest sferyczny, inaczej Co to znaczy? 360 stopni, czyli pokazuje całą przestrzeń dookoła. Dzięki tej kamerze nie jesteśmy w stanie oszukać, wybrać ten najpiękniejszy fragment, najładniejszy kadr, znany z tradycyjnych form filmowych czy telewizyjnych. Ta kamera pokazuje prawdę. Pokazuje nam tą przestrzeń, w której jej postawiliśmy i po założeniu gogli możemy się rozejrzeć po tej przestrzeni, niejako przenosimy tego widza dokładnie do tego miejsca, gdzie stała kamera. Czyli można powiedzieć, że to jest zupełnie nowe podejście do filmu. I nie jesteśmy ograniczani przez wizję reżysera co do tego, jakie osoby oglądamy, jakich aktorów oglądamy. Masz uczucie naprawdę przebywania w tej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy jest ona wykreowana zupełnie abstrakcyjnie w komputerze, czy jest symulacją rzeczywistości. Gdzieś ostatnio przeczytałem, że jak czytasz książkę, to musisz sobie uświadomić, że ten świat jest ciekawy, jest imersyjny, czyli wciągający, tak samo jak oglądasz film, a w wirtualnej rzeczywistości musisz sobie przypomnieć, że to, co widzisz, jest nierzeczywiste, bo często jest tak, że ludzie ściągają te gogle z głowy i dopiero orientują się, ojej, jestem przecież tutaj, a nie w jakiejś fantastycznej krainie albo w atelier projektanta mody. Potrafimy za pomocą wirtualnej rzeczywistości tworzyć na przykład wirtualne katalogi produktów dla naszych klientów. Czyli wyobraź sobie, że zamiast pakowania całego tira produktów i pokazywania na targu całego portfolio, zabierasz tylko ze sobą gogle i masz tutaj wszystko, co chcesz pokazać klientowi. Czyli sukienki na przykład. Na przykład produkty projektantów Tak. mody. Fundusze europejskie wspierają tych najzdolniejszych. Wy na pewno, moim zdaniem, zaliczacie się do tej grupy. Jest to na pewno innowacyjna technologia i w związku z czym droga w wykorzystaniu, w zaadaptowaniu do naszych potrzeb i fundusze europejskie nam w tym pomogły. Jak pomogły? Dzięki funduszom europejskim stworzyliśmy tak naprawdę naszą autorską technologię obrazowania tych produktów. Pracujemy też nad platformą i nad narzędziami dla projektantów, żeby to oni mogli sami za pomocą wirtualnej rzeczywistości przenosić swoje kolekcje do VR-u i za pomocą VR-u, a później też rozszerzonej rzeczywistości, czyli AR-u, prezentować je użytkownikom. Czas teraz na spotkanie z twórcą startupu Cabiomede, który w swojej podstawowej działalności oferuje indywidualne usługi dla firm w zakresie badań i rozwoju.
Ale to nie wszystko. Kreatywność i ambicje jego zespołu sprawiły, że zajęli się oni także pomaganiem zwierzętom. Tworzą sprofilowane protezy dla zwierząt, elementy szkieletu drukowane w technice 3D, a ostatnio nawet, i tu uwaga, wózki inwalidzkie dla psów. Z twórcą Kabiomede Mateuszem Pawlikiem rozmawia prowadzący program Gen Innowacyjności Petros Psylos. Jeśli mam innowacyjny pomysł na rozwiązanie na przykład medyczne, ale nie mam zaplecza, nie mam sprzętu, to mogę do Was się zgłosić i Wy za mnie to zrobicie. Dokładnie z Twoją pomocą. Za Ciebie nie, ale z Twoją pomocą jak najbardziej. Bo jako Kabiomedy właśnie stanowimy dział badawczo-rozwojowy dla inżynierii medycznej, sportu i rehabilitacji, a ostatnim czasy też dla weterynarii. Ale co konkretnie robicie? Bo mam tutaj kość wydrukowaną przy pomocy drukarki 3D. Możemy na podstawie tomografii komputerowej przygotować model, 3D. tak, model 3D, który będzie lekarzowi właśnie służył do zaplanowania operacji, ale i na przykład do szczepienia. Realizowaliśmy projekt, w którym kość łokciowa psa była na tyle zaatakowana przez nowotwór, że właściwie nie było za bardzo możliwości ratunku tej łapy. Mieliśmy do wyboru albo wymyślić coś nowego i w jakiś sposób lekarzowi pomóc, albo przygroziła amputacja. Ale skąd w ogóle przyszedł Ci ten pomysł? Dlaczego zainteresowaliście się zwierzętami? Pomysł na weterynarię pojawił się w pewnym sensie przypadkiem, bo ja osobiście mam chorego kota, przewlekle chorego kota, którego się właściwie nie da wyleczyć. Leczymy go i dbamy o niego, bo go adoptowaliśmy. I postanowiłem, że przy okazji jednej z kolejnych wizyt wspomnę weterynarzowi, że właściwie mam firmę, która do tej pory nie skupiała się na weterynarii, bardziej na inżynierii medycznej dla ludzi. Okazało się, że był to właściwie strzał w dziesiątkę. Była potrzeba na wózek inwalidzki dla psa. Dość nietypowy wózek, ze względu na to, że najlżejsze obecnie dostępne rozwiązanie na rynku ważyło 1,5 kg. Problem jest tego typu, że pies ważył 3 kg, więc wózek był dla niego po prostu zbyt ciężki i my postanowiliśmy, że zrobimy coś lepszego i lżejszego. Dzięki funduszom europejskim znaleźliście własną drogę i pomagacie zwierzętom. Dzięki projektowi platform startowych mogliśmy przejść właściwie z fazy pomysłu na firmę do faktycznie działającej firmy, która świadczy usługi w swoim głównym profilu działalności, ale i rozwija własne produkty. Także bez tego konkretnie projektu myślę, że nie byłoby to możliwe. Autorzy projektów, które pokazywaliśmy w dzisiejszym odcinku, skorzystali z finansowania z programu Polska Wschodnia. Czy nowe startupy również mają okazję, żeby dostać wsparcie? Startupy, które były bohaterami dzisiejszego odcinka, skorzystały ze wsparcia w ramach pilotażu programu Platform Startowych dla Nowych Pomysłów. Natomiast cieszę się, mogąc powiedzieć, że program jest teraz realizowany w pełnym zakresie. Już na początku stycznia będzie można aplikować do nowej edycji Platform Startowych, czyli wszyscy ci, którzy gdzieś z tyłu głowy mają pomysł na swój innowacyjny biznes, powinni te pomysły przelać na kartkę lub na klawiaturę i szykować się do zgłoszenia do platform. A jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zgłosić się do platform startowych? Przede wszystkim, i to jest absolutnie najważniejsze, trzeba mieć pomysł na innowacyjny biznes, czyli na innowacyjny produkt lub usługę, na podstawie której będzie można zbudować dochodowy biznes. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, nie trzeba mieć żadnego wcześniejszego doświadczenia biznesowego. Platformy startowe są instrumentem wsparcia właśnie dla osób, które nie miały żadnej styczności z biznesem, a marzą o tym, żeby prowadzić własną firmę. Po trzecie, można startować samemu, albo można przyjść do platformy od razu z zespołem. To już zależy od decyzji każdego z aplikujących. Po czwarte, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. To znaczy, jesteśmy przekonani, że innowacje mogą się rodzić zarówno w młodych głowach, jak i w tych bardziej dojrzałych. Dodałbym po piąte, potrzebna jest motywacja i konsekwencja. To bez wszystko wątpienia. inne mamy zapewnione. To bez wątpienia. Determinacja jest zupełnie kluczowa. A czy już zostały wybrane nowe platformy, z których można uzyskać wsparcie? Tak, wybraliśmy już 6 takich partnerstw, które od początku nowego roku rozpoczną swoją działalność. W Polsce Wschodniej będziemy mieli teraz 6 platform startowych, 2 w Lublinie i po jednej w Olsztynie, w Białymstoku, w Puławach i w Rzeszowie. A gdzie można znaleźć listę tych wszystkich platform? Już wkrótce zostanie uruchomiona dedykowana strona internetowa www.platformystartowe.gov.pl, na której będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat programu platform,
oferty platform, będzie tam również wyszukiwarka platform, czyli wprowadzając parametry dotyczące Państwa potrzeb, Państwa pomysłu, będzie można optymalnie dobrać najbardziej odpowiednią platformę startową. Projekty prezentowane w naszym programie są doskonałym przykładem tego, jak dobrze wykorzystywać fundusze europejskie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i tradycyjnie niech moc innowacji będzie z Wami.